Zastanawialiście się kiedyś, po co piratowi przepaska na oko? Na to pytanie spróbujemy sobie odpowiedzieć w dzisiejszym filmie, ale tymczasem przyjrzyjmy się definicji zmysłu. A tak właściwie to 3 różne definicje, a to dlatego, żeby dobrze zapamiętać, że jest to zdolność bądź umiejętność, która daje możliwość odbierania sygnałów. Zatem samo oko czy ucho nie jest zmysłem, jest narządem zmysłu, a to z kolei maszyneria o różnym stopniu skomplikowania, która służy do odbierania bodźców. Żeby było jeszcze ciekawiej, cały narząd zmysłu to wiele różnych elementów, a te, które bezpośrednio odpowiadają za odbiór, nazywamy receptorami. Zatem receptor to konkretna komórka albo zakończenie neuronu, które aktywuje się na skutek działania konkretnego bodźca, dotyku, światła czy temperatury. Jeszcze raz. Receptor odbiera bodźce, czyli sygnały z otoczenia. Receptor wchodzi w skład narządu zmysłu, czyli pewnej części ciała, takiej jak oko czy ucho, a sam zmysł to umiejętność odbioru informacji z otoczenia. Arystoteles wyróżnił 5 zmysłów: wzrok, słuch, smak, węch, dotyk. Ale dla dzisiejszej nauki to zdecydowanie za mało. Można tu jeszcze dorzucić zmysł równowagi, zmysł temperatury, nocycepcję, propriocepcję. Zostańmy przy Arystotelesie. Przejdźmy zatem do oka. To nie brzmi najlepiej. Weźmy się zatem za oko. Oczywiście. Narząd wzroku, czyli oko, jest to nasz najważniejszy narząd zmysłu, pozwalający odbierać bodźce świetlne, a więc daje nam zdolność odbierania światła. Jest narzędziem zmysłu wzroku. Oko może pełnić swoje funkcje dzięki komórkom światłoczułym, czyli receptorom światła. Jak takie oko jest zbudowane? Ano, każde oko zawiera aparat ochronny, gałkę oczną, aparat ruchowy i nerw wzrokowy. Zanim przyjrzymy się, jak to działa, spójrzmy, jak ta delikatna i wrażliwa struktura jest chroniona, a zatem aparat ochronny oka. Brwi. Brew to wypukłość kości czołowej porośnięta króciutkimi włoskami. Jej zadanie to ochrona oka przed spływającym z czoła potem, ale także na przykład krwią spływającą podczas urazu głowy. Włosy porastające brew, podobnie zresztą jak rzęsy, o których za chwilę, są troszkę inne niż reszta naszego owłosienia, bardziej przypominając sierść innych zwierząt. No to dobra, to teraz rzęsy. Żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, do czego służą, spójrzcie na tego przystojniaka. To oczywiście wielbłąd, który ma wyjątkowo długie i wyjątkowo gęste rzęsy, a służą mu ochronie przed pustynnym piaskiem. W naszym przypadku, mimo że nie są tak spektakularne, co po niektórzy pewnie troszkę wielbłądom zazdroszczą, ale rolę mają taką samą, czyli wyłapać i zatrzymać drobne zanieczyszczenia, kurz, piasek czy inne drobne ciała stałe przed dostaniem się do oka. Rzęsy są osadzone na powiekach, a to z kolei ruchomy, umięśniony fałd skórny okrywający i chroniący oko. Od wewnątrz powieka wyścielona jest spojówką, czyli błoną śluzową zapewniającą oku stałą wilgotność. Spojówka pokrywa też zewnętrzną część gałki ocznej. Na koniec spójrzcie jeszcze na gruczoł łzowy, który produkując łzy dodatkowo nawilża gałkę oczną i pełni funkcję oczyszczającą, chroniąc przed bakteriami, bo zawiera substancję przeciwbakteryjną o nazwie lizozym. Jak widzicie, aparat ochronny oka to całkiem sporo elementów, które współdziałając zapewniają ochronę
naszemu narządowi wzroku. Przyjrzyjmy się teraz budowie oka i zobaczmy, jakie elementy sprawiają, że jest to tak doskonałe narzędzie. Otóż w jamie kostnej pomiędzy mózgoczaszką a twarzoczaszką, w tak zwanym oczodole, znajdziemy gałkę oczną. Owa gałka ma w ścianie 3 błony. Błonę włóknistą, błonę naczyniową i siatkówkę. Wewnątrz znajdziemy taką przezroczystą galaretkę, o której powiemy sobie troszkę później. Ale wróćmy do tych błon. Bo to, że są one 3, wcale nie znaczy, że tak łatwo się tego nauczyć. Otóż ta zewnętrzna, czyli włóknista, z przodu jest przezroczysta, co w sumie ma sens, biorąc pod uwagę, że światło powinno wpadać do oka. A tylna część, czyli tam od strony czaszki, już przezroczysta nie jest. No bo po co? No i obydwie te części mają swoje nazwy. Ta przezroczysta część błony włóknistej to rogówka, a ta z tyłu to twardówka. Czyli jeszcze raz, gałka oczna składa się z błony włóknistej na zewnątrz, a ta ma 2 części, rogówka z przodu i twardówka z tyłu. Drugą błoną oka, tą taką środkową, będzie błona naczyniowa, bo to tam znajdziemy naczynia krwionośne, a więc zapewniające stałe dostawy tlenu i substancji odżywczych do oka. I ku waszej radości ta błona też dzieli się na 3 części. Tylną część błony naczyniowej nazywamy naczyniówką, a przód to tęczówka, wewnątrz której jest otwór. Żeby było śmieszniej, ów otwór może zmieniać swoją średnicę i niczym przesłona w aparacie fotograficznym reguluje ilość dostającego się do oka światła, a nazwa tego otworu to oczywiście źrenica. Połączenie naczyniówki z tęczówką zapewnia ciało rzęskowe, wewnątrz którego jest mięsień rzęskowy zmieniający kształt soczewki. O niej też za chwilę. No i docieramy wreszcie do najważniejszej błony oka, czyli siatkówki, a najważniejszej dlatego, że jest to miejsce występowania fotoreceptorów. Wyróżniamy 2 ich rodzaje. Czopki pozwalają widzieć wyraźnie, precyzyjnie i na kolorowo. Są 3 rodzaje czopków odbierające barwę czerwoną, zieloną lub niebieską. To dzięki właśnie wyróżnieniu tych 3 rodzajów czopków opracowano model kolorów RGB, znany z takich urządzeń jak monitory, skanery, drukarki i polegający na mieszaniu 3 barw. Red, green, blue. W taki sposób, by uzyskać każdą inną, dowolną barwę. Skupienie czopków na siatkówce nazywane jest plamką i jest to miejsce najostrzejszego widzenia. Oprócz czopków znajdziemy na siatkówce pręciki, a te z kolei pozwalają widzieć przy ograniczonym oświetleniu i umożliwiają dostrzeganie ruchu i kształtów. Pręciki i czopki rejestrują światło, a informacje w postaci impulsów nerwowych przesyłają nerwem wzrokowym do mózgu. Omówiliśmy gałkę oczną, otoczoną 3 błonami, ale co jest w środku? Ta galaretowata, wcześniej wspomniana substancja nazywana jest ciało szkliste i w zdecydowanej większości składa się z wody. Ciało szkliste nadaje gałce ocznej właściwy kształt i niweluje drgania powstające przy ruchach gałki ocznej. To taki nasz mały stabilizator obrazu. Wspominałem również o soczewce. Oto przezroczysty, elastyczny dysk, czyli soczewka właśnie. Dzięki mięśniom rzęskowym może zmieniać swój kształt, wpływając na ostrość widzenia. Chodzi o to, że obiekty, które obserwujemy z bliska i z daleka, wymagają trochę innych ustawień. Elastyczna soczewka może zmieniać kształt, ustawiając nam ostrość. Zależnie od tego, czy patrzymy na coś położonego blisko, wówczas soczewka jest taka bardziej kulista dzięki skurczom mięśnia rzęskowego. Czy też
patrząc na coś położonego daleko. Wtedy soczewka jest bardziej płaska, bo mięsień rzęskowy się rozkurczył. A ta zdolność do dostosowywania się oka do wyraźnego widzenia, zależnie od odległości obserwowanego obiektu, nazywana jest akomodacją oka. Ale to nie jedyna zdolność dostosowywania się oka do zmiany warunków patrzenia. Przejdźmy wreszcie do tych piratów. Czy to taka pechowa grupa zawodowa, że co drugi doświadcza urazów oka i musi biedaczyna zakrywać wstydliwą bliznę przepaską? A może chodzi o coś innego? Może ciągłe, często pospieszne bieganie między różnymi częściami okrętu, gdzie raz jest wspaniałe, oślepiające wręcz słońce, a raz głęboka, piwniczna ciemność gdzieś pod pokładem? Oko potrafi się dostosować do zmian oświetlenia i ta umiejętność nazywa się adaptacja. Niestety może trwać kilkanaście minut. Na pewno doświadczyliście nieraz, gdzie wchodząc do ciemnego pomieszczenia nie widzimy zupełnie nic, ale z czasem przyzwyczajając się do półmroku zaczynamy dostrzegać choćby kontury obiektów, mebli, które znajdziemy w tym pomieszczeniu. No i wyobraźcie sobie tego pirata, dokonującego abordażu na wrogim galeonie, wpada z kordelasem w dłoni pod pokład, by porwać córkę bogatego kupca i nic nie widzi przez 10 minut, jest jak dziecko we mgle. Ale nie, piraci doskonale rozumieli zawiłości ludzkiego oka i nie obce im było zjawisko adaptacji. Przekręcali wtedy opaskę na drugie oko. To wcześniej było zakryte, więc zaadaptowane do ciemności. Tym samym nasz przyjaciel pirat ma zawsze jedno oko sprawne, niezależnie od warunków oświetlenia panujących podczas napadu. Dziękuję za kolejną wspólną lekcję. Zapraszam na kolejne filmy o narządach zmysłów. Do następnego razu.